Dzień dobry. O poranku z budzącego się Bangkoku. Chociaż Bangkok chyba w ogóle nie śpi. Temperatura około 30 stopni. Godzina 9 rano. Zapraszam na odcinek. Patrzę tutaj na takie wieczne M. Jak wygląda w Tajlandii. Jeśli nie oglądaliście materiału z Wietnamu, to serdecznie zapraszam. Tytuł: Pogrzeb w Wietnamie. Tam miałem okazję być na całym pogrzebie. Zobaczcie, ocencie. Serdecznie zapraszam. Tutaj udało mi się podejrzeć, jak taka skrzyneczka na wieczne spoczywanie wygląda. Tak przechodzę sobie po tym Bangkoku, tak wiecie, chcę się poszlajać. Sklepiki. Możesz kupić wszystko. Wiadomo, co w dużym mieście jest potrzebne. Bangkok według szacunków liczy sobie ponad 15 milionów mieszkańców. Połowa ludności naszego kraju. Coś mniej więcej tak w przybliżeniu. Pierwszy raz jak tutaj wylądujecie, będziecie przechodzić przez jezdnię, pamiętajcie, że ruch jest tutaj lewostronny. Bangkok przez Tajów nazywane miastem aniołów. To skrócona nazwa. Pełna nazwa w języku tajskim jest złożona z 62 sylab i jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższa nazwa. A dzieci w szkołach uczą się na pamięć tejże nazwy. To jako ciekawostka o Bangkoku. Sukienki, kapelusze, a naprzeciwko nawet i kamizelka. Proszę bardzo. Spodenki dla dzieci. Nawet i jakieś takie pod święta, jakieś stroje dla Mikołajek. Ale mam wrażenie, że ci ludzie sprzedający, to oni tutaj chyba mieszkają w tych ciuchach, na tych stoiskach. Krążąc po tym markecie, dokonałem już jakichś zakupów. Kupiłem koszulę, kupiłem spodnie, ale nie jest to takie proste. Moi drodzy, nawet jak coś jest ładnego, dotykając, na przykład t-shirt, to jest z bardzo słabej jakości bawełny. Szybciutko sprawdziłem gramaturę bawełny
T-shirt biały, 140 gramatura. Jeżeli Was to interesuje, no ja się takimi rzeczami interesuję, więc Wam na świeżo powiem. Tutaj kosztuje 11 zł. U nas bez problemu na popularnym portalu kupicie za 8 zł. Udało mi się dostrzec fajną hawajską koszulę. Dotykam, słuchajcie, materiał, a nawet Wam pokażę. Może nie są ładne, ale chodzi mi o materiał. Słuchajcie, śliskie to jest najgorszego sortu. Jakbyście to ubrali, to się będziecie w tym pocić. Przecież taka koszula jest właśnie na lato, gdzie jest ciepło. To nie ma absolutnie sensu. No i co z tego, że tanio? Jeżeli już czegoś szukać, to musi być jakość. To nie chodzi o to, żeby było tanio. To musi być jeszcze poparte jakością. Więc na ten moment dużo chodzenia, coś znalazłem. Ale to nie jest taki targ, gdzie wchodzisz i masz ogromny wybór dobrej jakości produktów. Do fajnego sklepu trafiłem. Takiego wyboru muszek ja w życiu nie widziałem. I krawatów to już jakby na drugim planie. Chyba pierwszy sklep, który na mnie zrobił wrażenie. Z taką ilością much ja się nigdy nie spotkałem. Przyszedł czas na kultową potrawę, deser, mango sticky rice. Ile kosztuje mango sticky rice? 129 batów. Taką oto porcyjkę dostałem za tych niespełna 15 zł. No to kosztujemy. Mango sticky rice petarda. Teraz mango coco mouse. Tak wygląda. No. Wow. Lepsze niż mango sticky rice. Przemieściłem się do marketu MBK, by zobaczyć, jakie ceny elektroniki. Zapoznam się nieco i zdam Wam relację. Galaxy S23 Ultra. Cena 43 900 batów. Rabat 35 900 batów. Różnica cenowa na złotówki ile? Ponad 2000 zł. 2000 zł na telefonie. Jestem gdzie? W oryginalnym Samsungu. Nie w jakimś tego. Proszę bardzo. Samsung. Nie u jakiegoś pana Zdzicha. Ale cudeńnie. To już są dzieła sztuki. Płatność kartą. Albo Wam mówią, że do jakiejś kwoty, bo oni wolą cash,
Ja to rozumiem. Albo wam mówią, że jeszcze wam doliczą do rachunku 3-5%. Przychodząc tutaj do tego centrum handlowego, miałem konkretny cel sprawdzić ceny nie telefonów, a konkretnie laptopa takiego mobilnego. Zastanawiałem się nad kupnem. Miałem wyszukane, poprosiłem dobrego człowieka, żeby mi sprawdził konkretne modele, takie znowu na lata. Znaleźli mi tylko jeden komputer z tych wszystkich, które tam 4 modele miałem. Wróć, 4 modele. Znaleźli mi tylko jeden z Della. I wcale on nie był. On był był tańszy niż u nas w Polsce, ale jeżeli odliczycie VAT, jeżeli podatek dochodowy, jeżeli prowadzicie firmę, tak, no to się to nie opłaca. Bardzo dużo tutaj jest takich stoisk z obudowami, z używanymi telefonami, z jakimiś chyba używanymi Apple'ami. A wszystkie dziewczyny zapraszają, chłopaki też, chodź do mnie, nowy. I to są, głównie handlują tu iPhone'ami. Ja nie wiem dlaczego, być może wy się znacie, ja nigdy tej marki, tych produktów nie używałem. Ja wam pokażę, żeby nie było, bo to później wiecie, ja może coś widzę inaczej. Ja bym określił to piętro, w ogóle tą galerię jako takie targowisko pod dachem. Mają przeróżne tutaj ceny. Kabel, bo mi się rozładował telefon, a nie mam przy sobie. Od 300 batów do w końcu za 150 batów. Kupiłem i jeszcze dziewczyny nawet mi to podładują, ten telefon. Czy bym polecił ten market? No widzicie, ja z konkretnymi rzeczami tutaj przyszedłem, by sprawdzić ceny. Nic nie kupię, bo nic się tutaj nie opłaca kupić, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą w kraju. I możecie to w kraju kupić i rozliczyć. I jeszcze macie krajową gwarancję. Bo tutaj jak to kupicie, no wiecie, no jest ta międzynarodowa gwarancja, ale to tak. Natomiast jeżeli nie prowadzicie działalności i chcecie sobie telefon kupić czy komputer, no to na pewno was wyjdzie o te około 2000 taniej. Przyszedł czas na standard w Tajlandii, jeżeli chodzi o danie, czyli pad thai. Z kurczakiem ja sobie wziąłem. Kosztujemy, za chwilę wam powiem, jakie wrażenia. A few minutes later. Chwilę później talerz wygląda tak. Zatem smakowało. Super Sports. W zasadzie w tym sklepie jest dosyć duży wybór butów, nie tak jak w poprzednich, w których byłem. Ceny wahające się około 2000 batów. Widziałem też około 5000 batów. Ale tutaj już można coś znaleźć. Jest szeroki wybór i dla dziewczyn, i dla chłopaków, dla dzieci. Więc wydaje mi się, że tutaj coś znajdziecie. Ja, wybredny klient, oczywiście nic nie znalazłem dla siebie.
dla miłośników gastronomii, a dla tych, którzy miłośnikami nie są, to dla smakoszy. Tu jakiś ryż. Pamiętajmy, że jesteśmy w Azji, więc oni tutaj, ale tutaj jakiś scramble egg, tu sadzone jajeczko, tutaj już skorupki, może już na Wielkanoc, żarcik po niemiecku, tu jakiś makaron ryżowy. Widzę, że Azjaci sobie tu takie śniadania. O, bardzo proszę pani. O, pani sobie tu cyk taką zupkę. Tu już przechodzimy na sekcję bardziej europejską. Ser taki, już go kosztowałem. Niezbyt przypomina ser żółty. No, a tego to już wczoraj furę zjadłem. Dragon fruit. Na lodzie fajnie to mają położone. Trochę śniadania hotelowego.